Malta Festival minęła półmetek. Za nami 5. dzień festiwalu. Niezmiennie obcujemy ze sztuką, kulturą i spotykamy się z inspirującymi ludźmi, a dzisiaj także z postaciami, które mogą zdawać się fikcyjne, ale każda niesie za sobą uniwersalną, zupełnie prawdziwą historię. Codziennie powracamy do strefy zielonej energii w Parku Starego Browaru, nie tylko żeby zjeść rozdawane na miejscu świeże jabłka. Można tu także sprawdzić swoją wiedzę w czasie ekologicznego pub quizu. Najlepiej zorientowane w ekologicznych tematach osoby zgarniają tam atrakcyjne nagrody. Jak zrobić coś z niczego? To już pytanie do recyklingersów. Grupa Asocjacja 2006 od 3 dekad tworzy instalacje artystyczne metodą recyklingu. Ich mobilne kreacje codziennie kursują ulicami Poznania i naprawdę ciężko je przegapić. 6 kontynentów, 66 państw i ponad 600 tysięcy beneficjentów. Od 2013 roku Kulczyk Foundation wyrównuje szanse, edukuje i dba o godność ludzi w Polsce i na świecie. To największa w naszym kraju prywatna fundacja, która walczy z nierównościami dotykającymi kobiety i dziewczynki. Wystawę pokazującą działalność fundacji i twarze jej beneficjentów z całego świata można oglądać w Starym Browarze do 22 września. A jak mała fabryka z Nepalu może zmienić świat na lepszy? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy natomiast w Auli Artist do 15 września. Wystawa Dotyk nadziei dla kobiet i dla planety pokazuje działalność społecznego przedsiębiorstwa, które wytwarza ekologiczne podpaski z włókien bananowca i odpowiada w ten sposób na kilka problemów jednocześnie, m.in. zanieczyszczenie środowiska i na problem ubóstwa menstruacyjnego. Wstęp na obie wystawy jest bezpłatny. Co historia może powiedzieć nam o współczesności? Temat ten został przybliżony w czasie rozmowy Michała Nogasia z Elżbietą Herezińską. Trzecia już bohaterka cyklu Głosy Kobiet ma na koncie mnóstwo uznanych książek historycznych, w których kobiety często są pierwszoplanowymi, silnymi postaciami. Powieści historyczne nigdy nie mogą wypaść z literatury. Nie możemy o tym gatunku zapomnieć, dlatego że to jest nasza historia. To są dzieje naszego DNA, tylko sięgającego dalej niż do babci i dziadka. Jeżeli stracimy poczucie, skąd przyszliśmy i co przeszliśmy po drodze, żeby być tu i teraz, no to trudno będzie nam budować przyszłość. Kocham Poznań, a kojarzy mi się bardzo historycznie po prostu z kolebką państwa polskiego. Dla mnie to jest miejsce, w którym Mieszko zbudował swój gród i wychodził przed niego i patrzył sobie, aha, okej, to jest moje centrum świata. Mimo ich trafności nikt nie słuchał przepowiedni Kasandry. Słynny mit opowiedział na nowo teatr Emigrant złożony z artystek z Ukrainy i Białorusi. Ten wielojęzyczny spektakl to kolejna odsłona cyklu Sestry. Tym razem sztuka dotyka tematu wzajemnego zrozumienia. Jednym z najbardziej emocjonalnych spektakli w programie tegorocznej Malty jest melodramat w reżyserii Anny Smolar. Aktorka Anna Ilczuk odgrywa w nim rolę osoby współuzależnionej i za tę rolę całkowicie słusznie otrzymała wiele teatralnych nagród. Plenerowe spektakle to sól maltańskiej ziemi. Na Placu Wolności publiczność mogła poznać Kaspara, historię jednej z najbardziej tajemniczych postaci w historii. Chłopca, który wziął się znikąd, opowiedział Teatr Biuro Podróży i faktycznie zabrał nas na przejażdżkę po zamierzchłej historii, która okazuje się nadal być aktualna. Na koniec doza nowoczesności, ponieważ DJ-ka Eliza B. lubuje się w futurystycznych dźwiękach. Z uśmiechem na twarzy i mnóstwem energii podzieliła się nimi z rozentuzjazmowaną publicznością w klubie festiwalowym. 5. dzień to zestaw opowieści o wczoraj i dziś. Czas spojrzeć jednak w przyszłość, bo czwartek, 6. dzień Malty, przyniesie kolejne gorąco oczekiwane wydarzenia.